Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Xiaomi, którego zabrakło w zeszłym roku, ale w końcu jest, czyli swojego czasu gwiazda, hit wszelkiej maści telefonów, które wszystko mają do abonamentów i w ogóle fonów, które zawsze były ciekawe, czyli Xiaomi seria Lite, tym razem 12 Lite. Jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia. Kurczę, powiem wam, że te fony, które mają takie matowe z tyłu szkło z lekkim takim mienieniem się, powiem wam, że mi się naprawdę podobają. Ta stylistyka jakoś bardziej mi podchodzi do jakichś błyszczących szkiełek z tyłu. Ten mat naprawdę robi fajnie, moim zdaniem, robotę. I tak wygląda też Xiaomi 12 Lite. Cóż, bryła jak to bryła. Fajna szara, wiadomo, są jakieś inne kolory, ale ten naprawdę wygląda zacnie. Aparaty, trochę odstają, nie da się ukryć, że mamy dwie półki, jedna podstawa, czyli plecy i później jeszcze coś i dopiero aparaty, więc tutaj Xiaomi mogło nam troszeczkę węższy ten smartfon zrobić, chociaż jak go widzimy i trzymamy go w ręce, nie wydaje się jakimś wielkim telefonem, jest całkiem fajnie i okej. Jeżeli chodzi o sam wygląd, od dołu tacka na kartę SIM, jak to tu jest rozwiązane, powiem wam, że całkiem fajnie, czyli może nie fajnie i fajnie. Jest uszczelka, czyli z wodą można coś uważać. Znaczy uważać zawsze trzeba, ale powiedzmy, że coś tam chroni. Dwie karty SIM, nie rozszerzycie pamięci, to trochę ból, ale mamy tutaj dwie karty SIM, które obie wspierają 5G bezproblemowo, więc to też fajna sprawa. Mamy oczywiście USB typ C, bo to już standard. Jeden głośnik, mikrofon, prawa strona, jak patrzeć, przycisk power, głośności, przyciski od góry, kolejny głośnik. Serii Lite, już stereo, fajnie. Mikrofon i rda, którą mają Xiaomi, reszta jakoś tego nie robi. Tutaj ta strona czysta. I nasz ekran, który mamy na froncie. Co jeżeli chodzi o sam ekran? Mamy tutaj 6,55 cala. Jest to AMOLED ze wsparciem HDR10+, dot display, rozdzielczość 2400 na 1080. Jasność widzę, że nie jest zbyt duża. To zresztą pewnie wyjdzie w testach, ale widzę, że świeci on, ale nie jest on jakiś taki turbo jasny, bo to jest maksymalna jego jasność, którą otóż tu widzicie. Jeżeli chodzi o same ustawienia w kwestii ekranu, zobaczmy, co tutaj możemy sobie w ogóle w tym wyświetlaczu jeszcze zrobić. Oczywiście tryb ciemny, to podstawa, tego się nie da ukryć, można ewentualnie sobie, jak macie AMOLEDa, OLEDa, wiecie, czarny to czarny, mniej zbiera baterii, to już chyba wszyscy wiedzą o tej porze. Oczywiście można dopasować też na przykład aplikację do trybu ciemnego, fajnie, niektóre będą w jasnym. Poziomy jasności automatu mamy chyba najrozsądniejsza opcja, chyba że jeżeli wyłączymy automatycznie jest jakaś wyższa jasność. Mamy też jakby tryb słoneczny, zaraz zobaczę, czy on może troszeczkę bardziej nam nie świeci. I mamy kolorki, co wygląda jak zwykle żywe albo nasycone, wyglądają najfajniej jak to w AMOLEDach. Odświeżanie mamy 120 Hz w Lite. Pamiętajcie, rozmawiamy o Lite, więc ja sobie może tutaj od razu dam tą wyższą, czemu nie? Rozmiar tekstu czcionka standardowa, autoobracanie może się przydać. Też oczywiście dla trybów VR są specjalne ograniczenia migotania. Jeżeli wsadzacie ten telefon do jakichś okularów VR, spoko, pomyślane. Więc jeżeli chodzi o wyświetlacz, to mamy tyle i może ten w trybie słonecznym, może minimalnie jaśniej, chociaż powiedziałbym, że raczej chyba nie. Co jest sercem samego procesora, bo to jak zwykle spoko i ważna opcja. Znane już chyba wszemi wobec Snapdragon 778G. Powiem wam, spoko jednostka, już nieraz ją testowałem. Mamy tutaj 8 rdzeni, taktowane maksymalnie 2,4 GHz. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, wersja, która mi się trafiła, jest to 128 GB pamięci wewnętrznej i 6 GB pamięci RAM. To już tak w miarę przyzwoicie. Byłoby 8, może by było trochę lepiej, ale pamiętajmy, że to jest Xiaomi w wersji Lite. Całość jest wsparta grafiką Adreno 642L. Jak to wygląda, jak działa? Nowa nakładka Xiaomi MIUI 13. Standardowo, może nie standardowo. Ja trochę tego nie lubię, ale tutaj jest, że macie z lewej strony powiadomienia, z prawej strony macie ustawienia. Tu macie jakby swipnięcie, jest wyszukiwanie od razu w Google ustawione, co ciekawe. Można sobie pewnie przestawić, żeby były też aplikacje, jak tak to macie wszystko, co tutaj jest. Co z ciekawostek, co my tutaj mamy o telefonie? Nie wiem, nagrywamy to. Mamy aktualnie
Kwiecień 2023. Co się dzieje, że ten telefon nie ma żadnej aktualizacji? Jest z zeszłego roku. To jest totalne nieporozumienie dla mnie, bym tak to bardziej nazwał. Wielki minus, no bo może nie wiem, coś nie chce mi przyjść, ale dajcie znać w komentarzu, kto ma tego fona, może po prostu coś tu trzeba by bardziej pokombinować. No ale to taka irytacja lekka. No co dalej? Oczywiście karty SIM, no tu na razie jeszcze niczego nie włożyłem i możemy sobie tu fajnie wszystko poogarniać, która karta co robi, no to jak najbardziej na plus, połączenia, udostępnianie, no jest mi share, ustawienie ekranu, no tu jest NFC oczywiście, to już sobie widzicie, więc fajnie, że w tym Xiaomi'owym właśnie MIUI jest trochę więcej czasami rzeczy do popatrzenia. Ekran główny, co my możemy tutaj porobić, no widać co tutaj się da poogarniać. Ona pokazuje stan pamięci RAM. Ciekawostka. Spoko, włączymy sobie taką opcję. Hasło i bezpieczeństwo to za chwilę. Ochrona, prywatność, bateria, aplikacje, ustawienia dodatkowe. Tu zawsze jakieś ciekawostki mogą być. Oczyszczenie głośnika, czyli pewnie będzie sobie wydawał dziwne dźwięki, żeby woda na przykład z niego wyleciała. Coś w tym stylu. Asystent dotyku. O, no to widzicie, można różne skróty sobie porobić. Spoko, przydatne rzeczy. Rozszerzenie pamięci. No dodaj 2 giga tylko. No dobra, powiedzmy, że koło 8. Tryb korporacyjny to mi nie interesuje. Resztę myślę, że... Zobaczmy, co jest jeszcze tylko tutaj. Aha, kwestia ustawienia, co, jak nagrywamy. Ale też widać, że można sobie wszystko ładnie dostroić. No, spoko. Tak to wygląda. Tutaj byliśmy, funkcje specjalne. Panel boczny. Aha. No. Takie jakieś... A nie, to jest jeszcze jedno. A to jest to. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu takich rzeczy nie używałem. Ktoś z was używał. Dajcie znać, bo jakoś nie wiem. Nie używałem takich po prostu bajerów. Pływające okna. Aha, no można sobie je wyrzucić, żeby nie było na pełnym ekranie. Spoko. Druga przestrzeń. No to się przydaje, jak macie kilka na przykład kont na różnych rzeczach. No i pomiar tętna za pomocą przycisku, który jest czytnikiem linii papilarnych. Jest to jakaś opcja. No więc chodzi nam o ustawienia. To praktycznie można powiedzieć, że praktycznie tyle. Co dalej, jeżeli chodzi o ten smartfon? No bo oczywiście, jeszcze sobie pogadajmy. Jest oczywiście rozblokowanie twarzą i to widać, że turbo łapie. Wystarczy kawałek gdzieś mojej mordki, jest ok. Czytnik linii papilarnych też na pokładzie mamy optyczny, ale mam wrażenie, że nie zawsze łapał. Już parę razy go miałem okazję odpalić i tak coś mi nie grało do końca, chociaż no, zawsze można drugi raz przyłożyć paluch i wiecie, i nie będzie problemu. Głośniki, jak już powiedziałem wam, są stereo, jeden tu, drugi tu. Fajnie, to już się ceni, że coś takiego w końcu jest. Wspierają kodowanie Dolby Atmos, spoko, bo Atmos to nie tylko głośniki sufitowe i paręnaście innych bajerów, ale też również tak naprawdę sposób dekodowania dźwięku. Więc to mi się też podoba w Xiaomi. Myślę, że rzeczy, które mamy z tyłu. A mianowicie aparaty. Trochę tutaj jest z tego, tak naprawdę jak widzicie, są 3 oczka. Jakie tutaj są ich parametry? 108 megapikseli główny, 8 megapikseli, 2 megapiksele, jeżeli chodzi o ich możliwości. Najjaśniejszy główny aparat 2,45. No taki dosyć ciemny chyba, albo coś mnie tutaj specyfikacja lekko może coś oszukiwać, chociaż nie, no zgadza się. Nie, sorry, pomyłka. Główny 108 megapikseli ma światło 1,52, no to nieźle. Mamy szerokokątne te 8 megapikseli, światło 2,2 i właśnie 2,4 to jest ten najmniejszy do makro aparat. No, to już by mi się tutaj zgadzało. Z ważnych rzeczy jeszcze oczywiście Gorilla Glass 5 na ekranie. Jeżeli jesteśmy w temacie pamięci, to też UFS 2.2, jeżeli chodzi o użytą tutaj pamięć, a pamięć RAM to jest LPDDR4X. No i właśnie jeszcze przy okazji jasności też, jak już wam mówiłem, nie jest ona zbyt duża, jak już powiedziałem wcześniej, typowa około 500 nitów, szczytowa
Czyli normalna 500 nitów, typowa około 800, szczytowa 900. No, zobaczę jak to wyjdzie, jak sobie to dokładnie pomierzę. Ale jeszcze właśnie przy tych aparatach, co nam Xiaomi potrafi zrobić? Potrafi wam zrobić szeroko zdjęcie, tak standardowo, i potrafi wam zrobić zdjęcie dwukrotne. Pewnie jeszcze możemy zrobić piątkę, a to już jest cyfra standard, to już każdy chyba o tym wie, to chyba dwójka może być też cyfrą, bo tu nie ma zooma, tylko jest szerokokątny aparat, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o wideo, myślę, że sprawdźmy sobie przechodzenie między, no jest takie strzelenie z aparatów, gdy przechodzimy z między standardowego głównego aparatu, tego 108 megapikseli, a na szeroki kąt. O, przed chwilą żeście to widzieli, więc to takie trochę przy zdjęciach lekko denerwujące. Jest tryb profesjonalny, wiadomo, portretowy, więcej, dużo opcji nocne, można też strzelać bezpośrednio ze 108 megapikseli, więc to jest ok. Jeszcze mamy jeden oczywiście aparacik, tutaj ten aparat do robienia w selfie, czy też do rozblokowania ekranu, tutaj mamy 32 megapiksele. Zestaw jak zwykle też pozytywny. Ważne, że duża bateria, bo mamy tutaj na pokładzie 4300 mAh, jakby było 4300 mAh, gdyby było 500 nie obraziłbym się. W miarę sensowna prędkość ładowania 67 W, to też na plus. Jest kabel, jest etui, taki standardowy, ten przezroczysty, ale spoko, dobrze chroniący moim zdaniem aparaty. Tu na dole wszystkie wycięcia i na górze są tak jak być powinny. Jeszcze co z ciekawostek odnośnie samego telefonu, oczywiście jest Wi-Fi do standardu, gdzie my to mamy? Do standardu jakiego tu jest w Xiaomi? No kurczę, gdzieś mi uciekło. O właśnie, do AX-a, czyli Wi-Fi 6 jest na pokładzie, to spoko. 6E no niekoniecznie. To jeszcze nie ten, ale kto ma w ogóle router 6E, to niech się w ogóle coś napisze, bo chyba prawie nikt, moim zdaniem. Jest NFC, to już wam wcześniej powiedziałem, jest Bluetooth 5.2. Oczywiście Wi-Fi w 2.4 i 5 GHz. To już chyba oczywiste. No i co? Biorę się za testy tego smartfona. Specyfikacja. Powiem wam, telefon ma wszystko. Jest wszystko, co być powinno, moim zdaniem. Co wymagamy od telefonu. Nie jest za wielki. Chociaż kiedyś to był duży telefon, teraz to jest jak jest. No cóż, sprawdzimy. Jeszcze w ogóle odnośnie odświeżania jest też adaptacyjna, więc ona się tam dostraja, jeżeli chodzi o ekran. No cóż, tyle. Biorę się za testy. Telefon mi się podoba. Nie jest za drogi. Zresztą już wiecie, premierę miał jakiś czas temu. Ale zobaczymy, co potrafi, jak wypada. Więc niedługo więcej o nim. Na dzisiaj tyle. Xiaomi 12 Lite. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.